Napisanie recenzji z Pathologic 2 to jedno z najtrudniejszych wyzwań w mojej karierze. Gra jest strasznie zaawansowana w swojej strukturze, co powoduje, że ciężko jest mi przekazać wszystko, co chcę. Ale spróbuję i nie będę tego ukrywać, że ta gra zasługuje na 10. Ale jest pewien szkopuł, pewna rzecz, której nie można pominąć. Jest blokerem, który powoduje, że nie mogę wystawić takiej oceny. Jeżeli nie grałeś w Pathologic, to recenzja jest mocno spoiler free, więc poza początkowymi informacjami, jakie uzyskujemy w grze, nie będę rozgadywać się na temat fabuły, zresztą i tak nie zrozumiecie, o co tu chodzi. Pomimo dwójki w tytule, nie jest to sequel. Pathologic 2 to remake pierwszej gry, którą można obecnie znaleźć pod nazwą Pathologic Classic. Oprócz przesiadki z brzydkiego, obskurnego silnika używanego przez iSpeaki na znacznie nowocześniejszy Unity, zmieniono dialogi, dodano sprint, przebudowano miasto i dodano nowe questy i ukryte mechanizmy, których nie było w oryginale. Niestety, twórcom zabrakło pieniążków, by zrobić pełny dubbing, więc jest on tylko szczątkowy podczas interaktywnych cutscenek, czy jako cytat postaci, z którą toczymy rozmowę. Czeka nas ogrom czytania. W grze jest masa dialogów, a rozmowy są nie tylko długie, ale również skomplikowane przez mieszanie dwóch języków: poetyckiego angielskiego oraz plemiennego. Sequel niestety jeszcze nie posiada spolszczenia, choć wyczytałem w sieci, że ktoś nad nim pracuje, więc życzę powodzenia. Oprócz tego Pathologic 2 posiada tylko jedną z 3 kampanii, które były dostępne w pierwszej części. Dla osób niewtajemniczonych wydarzenia miasta, w którym toczy się rozgrywka, może być obserwowana z perspektywy 3 postaci. Każda postać posiada swoich ulubieńców, swoje profesje i zadania, co powoduje, że każda kampania jest inna, choć niektóre wydarzenia się rzeczywiście nakładają. W Pathologic 2 możemy tylko zagrać Haruspexem, czyli Artemim Burachem, którego osobiście nazywam Burakiem. Chociaż przed premierą była dostępna mini-kampania w formie demo, gdzie mogliśmy zaznać jednego dnia z fabuły doktora Dankowskiego, czyli pierwszego bohatera oryginału. Ta mini-kampania jest teraz dostępna w formie DLC Marble Nest i w niej będziesz odpowiadać sobie na pytanie, czy jesteś skłonny pokonać śmierć. Zmianie uległ również system zapisów, ponieważ Quick Save został zastąpiony zegarami umieszczonymi w niektórych miejscach w mieście, które są jedynymi punktami zapisu gry. Najlepsze jest to, że pomimo tego, że dwójka to remake jedynki, to gra subtelnie jest świadoma tego, że jedynka istniała i być może w nią grałeś. Dlatego też cała 12-dniowa przygoda w miasteczku jest zorganizowana przez pryzmat sztuki teatralnej, a my, jako gracz, jesteśmy jej aktorem i chcemy znów doświadczyć wydarzeń, by dotrzeć do innej konkluzji. Geniusz. Dodatkowo gra podkrada koncepcję Hideo Kojimy i pokazuje ci ostatni dzień gry w formie samouczka, by mieć świadomość, co nas może czekać, by podkreślić naszą ludzką ciekawość. Jak do tego doszło? Nie będę ukrywać, samouczek jest bardzo mądrze przeprowadzony i wpleciony w charakter gry niesamowitym klimatem, jaki jest największą mocą Pathologic. Więc wcielamy się w doktora, chirurga Artemiego Buracha, który w trakcie studiów medycznych otrzymuje list od swojego taty, w którym wyraża zaniepokojenie i ostrzega Artemiego przed wielką próbą, która go czeka. Dlatego musi powrócić do rodzinnego miasta. Artemi, przerażony przeczytanym listem, wsiada na gapę do pociągu, by doświadczyć zdziwienia, jak bardzo zmieniło i rozbudowało się miasto, z którego pochodzi. I tutaj zostajemy przytłoczeni masą punktów, o których musimy pamiętać podczas całej rozgrywki w Pathologic. Po pierwsze, możemy porozmawiać i uzyskać ciekawe informacje od niemal każdego żywego NPC w mieście. Mogą oni nam dać pomniejsze zadania, za które możemy coś dostać, lub nie, bo wykonaliśmy je w pełni z dobrej woli. Po drugie, w miasteczku zamieszkują zwykli ludzie oraz ludzie plemienni, tak zwane plemienie Kin, a tata Artemiego Izidor jest ich Menku, czyli duchowym przywódcą. W tym celu gra oferuje nam możliwości rozwinięcia tego wątku, będziemy próbowali rozgryźć jego przeszłość, rozmawiać z jego kolegami, poddanymi, będziemy zastanawiać się, jak ważny był nasz tata dla Matki Ziemi.
Po trzecie, zostajemy na dzień dobry wrobieni w morderstwo 3 osób i naszym zadaniem będzie oczyszczenie się z zarzutów, by podnieść swoją reputację w mieście, o którą warto jest dbać, ponieważ niska reputacja powoduje wygnanie, zamknięte drzwi, brak chęci do handlu, a w najgorszym wypadku atak. W tym celu będziemy przeprowadzać polityczne rozmowy z osobami rządzącymi różnymi działami funkcjonującego miasteczka. Po czwarte, ta gra to immersive sim, więc musimy dbać o statystyki buraka, by nam biedaczek nie umarł. Miasto jest ubogie, niemal tak samo jak Polska za czasów obecnej partii rządzącej. Musimy walczyć z głodem, pragnieniem, stanem zdrowotnym i przemęczeniem. Możemy chodzić do sklepów, możemy handlować z przechodniami, tworzyć leki i oczywiście iść w spanko. Możemy odwiedzać lub wkradać się do domów, by splądrować półki, szafy, meble. Możemy zabijać złych bandziorów, by dzielnica czuła się bezpiecznie. Możemy pić wodę z beczek i publicznych kranów, ale nie możemy pić wody z rzeki Gorkon, bo to woda święta i niezdatna do picia. Możemy fast travelować wzdłuż rzeki, co jest nowością, której nie mogliśmy doświadczyć w oryginale. Po piąte, prawie wszystkie zadania w grze są nieliniowe i opcjonalne. I odczujemy ich konsekwencje w kolejnych wirtualnych dniach życia miasta. Musimy też mieć uwagę na to, że questy mają swój czasowy deadline. Gra toczy się w czasie rzeczywistym i musimy planować, jakie questy chcemy zrobić, jaką drogę obrać, by się dostać do kluczowych punktów, ponieważ nie jest możliwe zrobienie wszystkich questów w jednym przejściu bez jakichś szalonych oszustw. Dlatego musimy jak najlepiej spożytkować czas podczas tej 12-dniowej przygody. Outcome questów nie jest zwykłym systemem binarnym, do czego przyzwyczaiły nas współczesne gry wideo. Nie wybieramy między A lub B. Nawet jeżeli ukończymy quest, to jego skutek może być inny niż poprzednim razem. I na to wpływają różne ukryte czynniki. Gra subtelnie chowa takie informacje, te niewidoczne przełączniki w naszej ścieżce, by utrzymać tą realistyczną więź fabularną. Oczywiście są momenty, gdzie jawnie dokonujemy wyboru między jednym a drugim i dotyczy to głównie ostatnich dni rozgrywki, ale są one na tyle ciekawie wplecione, że nie kończy się na zwykłym zatrzymaniu cutscenki, by dokonać wyboru. I to jest mega. Po szóste, nasz tatuś jest martwy i możemy rozgryźć zagadkę, kto go zabił, dlaczego i dlaczego ziemia wypycha jego zwłoki. Po siódme, miasteczko nad Gorkon jest zbudowane na żywym organizmie, żywej ziemi. I szybko dowiadujemy się, że próbą, o której mówił nasz tata, jest walka z infekcją, którą on musiał kiedyś odbyć. Więc zadaniem Artemiego będzie przypomnienie sobie swoich plemiennych korzeni, łącząc to z modernistycznym podejściem chirurgicznym, by odnaleźć szczepionkę przeciw zarazie, by uratować mieszkańców. Także to takie GTA w Polsce objętej koronawirusem. I to jest cudowne. Fabuła będzie posiadać wiele różnych wątków, tematów, większych lub mniejszych. Czy to kwestie polityczne, czy militarne, czy społeczne, czy naukowe, czy rozpoznawcze. Buduje ciekawość do poznawania życia miasta i ich mieszkańców, by nie tylko skupić się na naszych celach kręcących się wokół naszego ojca, ale również na przygodach innych bohaterów, którzy tak samo jak my mamy ciekawe historie i przygody do przekazania. Przejdźmy do gameplayu. Jest on znacznie ulepszony względem pierwszej gry. Mamy swój plecaczek, w którym będziemy przechowywać przedmioty, będziemy lutować miasto, grzebiąc w koszach, szafkach, półkach. Walka, choć nadal jest sztywna, jest zdecydowanie poprawiona. Z mojej perspektywy walka w Pathologic jest na tyle mierna, że ją głównie omijałem i od bandziorów po prostu uciekałem. Nie tylko ze względu na niechęć, ale również na ciężkie kwestie survivalowe. Nie mówiąc o tym, że gra podchodzi realistycznie do tego tematu. Nie tworzy fantazji mocy. Nie jesteśmy superbohaterami. Jesteśmy zwykłym chirurgiem, nie mordercą i mechaniki są tak stworzone, by oddać ten fakt, że nie mamy dużego pojęcia o walce czy poprawnej formie trzymania karabinu. Przeładowanie rewolweru trwa około 30 sekund, bo nasz Artemi nie jest żołnierzem z Call of Duty. Noże się niszczą, ciuchy się niszczą. Nie licz na dużo animacji, nie licz na dużo amunicji, nie licz na dużo pieniędzy. Jest to bardzo ciężki survival, gdzie cały czas nie czujesz się bezpiecznie i musisz patrzeć na statystyki.
Czy chcesz przejść przez pół miasta do gościa, który skupuje posiadane przez nas ludzkie organy w dobrej cenie, tracąc czas, budując głód, zmęczenie i pragnienie? To twoja decyzja. Gra w żaden sposób nie trzyma cię na ścieżce sukcesu. I tak samo jak Nintendo, designując Zeldę Breath of the Wild, gdzie masz jawnie wyjaśniony start, czyli samouczek, i masz wyjaśniony koniec, czyli w przypadku Zeldy pokonaj Ganona, a w przypadku Pathologic jest to śmierć miasta 12 dnia, cała reszta odbywająca się na drodze między A i B jest w pełni zależna od ciebie i twoich akcji. Takie podejście powoduje obudzenie w nas zmysłu roleplayu, zaangażowania się w uniwersum, rozwikłania spraw, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nowatorskie jest też podejście gry do tematu śmierci, ponieważ w Pathologic 2 śmierć nie oznacza końca gry. Skoro jest to gra aktorska, przedstawienie teatralne, nasz bohater nadal ma świadomość swojego istnienia i krótka rozmowa mobilizująca z reżyserem życia pozwoli nam na powrót do wydarzeń kosztem pomniejszych zmian w naszym organizmie lub zachowaniu innych do nas. Reżyser również daje nam do zrozumienia, że warto jest każdej nocy zerknąć do miejskiego teatru, by zobaczyć krótką scenkę z udziałem głównych bohaterów. Nie dlatego, że twórcy się nad nimi napracowali i mówią ho, chodź, zobacz sobie, ale dlatego, że każda z tych sztuk prezentuje przyszłość. Jakie główne wydarzenie odbędzie się tego dnia w mieście, co może pomóc nam w rozwikłaniu pewnych wątków. Gameplay opiera się nie tylko na pryncypałach survivalu, ale również na sporej liczbie rozmów i sporym kilometrażu chodu, co może prędzej czy później wywołać nudę, jeżeli nie jesteś zaintrygowany wydarzeniami w grze. Dlatego też rozumiem skromną popularność tej gry. Nie jest to gra dla każdego, zwłaszcza, że to produkt iSpeak Lodge, więc za pierwszym razem gry raczej nie ukończysz, bo jest trudna. Sporym rozczarowaniem dla mnie była końcówka gry. Dostępne w grze zakończenia są moim zdaniem źle poprowadzone i są sporym rozczarowaniem. Po ciężkiej 23-godzinnej walce, bez tak naprawdę chwili spokoju, ponieważ każda minuta w grze jest na wagę złota, otrzymujemy masę dialogów bohaterów, kierujących nas do pewnej jednej myśli, jednej konkretnej konkluzji, by na końcu zobaczyć cutscenkę, która absolutnie nic nie tłumaczy, która wygląda prawie tak samo, nieważne jakim zakończeniem grę ukończyłeś. Troszkę smutno mi się zrobiło, bo nie ukrywam, częstą krytyką w stronę pierwszej gry były właśnie nieciekawe zakończenia i tytułowy brak fajerwerków, budujących jakąś satysfakcję z ukończenia gry. Pod kątem audiowizualnym mamy nowy, o wiele lepszy soundtrack ambientowy, w tym kilka utworów stylizowanych na pradawne słowiańskie pieśni. Soundtrack jest miły dla ucha, nie irytował mnie w żaden sposób. Nawet jeżeli słyszałem ten sam fragment po raz enty, gra wygląda prześlicznie. Jest to bez wątpienia jedna z najlepszych wyglądających gier na Unity. Dyrektor artystyczny zasługuje na premię. Miasto jest śliczne, zwłaszcza teren stepu podczas zachodu słońca. Epidemia jest straszna, ciemna, powietrze zapylone. Bohaterowie detalicznie zaprojektowani, różnorodni. Chociaż niektóre modele postaci niestety się powtarzają. Prawdopodobnie ze względu na problemy w sfinansowaniu produkcji, często będziemy mijać tak samo wyglądające osoby, co może troszkę niszczyć imersję. Miasto, choć małe, względem innych gier open world, jest dość detaliczne, choć nie spodziewajmy się cudów. W końcu to rosyjskie miasteczko na stepach, a daleko jest od dużego miasta. Możemy wejść do większości budynków, co jest dość ciekawe, choć pokoje często były poklonowane między dzielnicami, co może zbudować uczucie repetytywności. A skoro już mówię o technikaliach, to niestety z przykrością muszę stwierdzić, że gra jest strasznie niestabilna. Silnik Unity nigdy nie miał do czynienia z tak zaawansowanym miastem. Programiści w pocie czoła próbowali zoptymalizować grę na ile potrafią. Udostępnili sporo ustawień, sliderów. Niestety niewiele to poprawiło sytuację. Jeżeli gry nie masz na SSD, to współczuję. Czasy ładowania są spore. Na konsolach otworzenie drzwi do domu trwa z 20 sekund, ponieważ gra wtedy ładuje wnętrze za drzwiami. Wczytanie save'a na moim wysłużonym HDD trwa z 2 minuty, na SSD z 25 sekund. Gra ma bardzo niestabilny frame time. Mój licznik skakał od 20 do 70 klatek.
Często występuje czkawka, stutter lub freeze, zależy jak nazywacie. Gra niestety nie należy do gier płynnych i to strasznie boli, co odwołuje do mojej wypowiedzianej tezy z początku, że gdyby nie to, dałbym Pathologic 2 zasłużone 10, ponieważ jest to fenomenalny, przygodowo-survivalowy RPG Immersive Sim z mocno rozgałęzioną fabułą, z bardzo interesującym uniwersum i bohaterami, questami, które subtelnie rysują naszą bliską przyszłość, systemami i mechanizmami, które budują napięcie, stres, gorączkę, pobudzają mózg do planowania, myślenia. Śliczna, stylistyczna grafika, świetny, klimatyczny soundtrack, ale za to bardzo słaba optymalizacja. Mimo wszystko, za te wszystkie plusy, które trochę obalają minusy, gra otrzymuje ode mnie zasłużone 9,5 na 10 i status wybitnego dżemu. W ogóle mówiłem, że w tej grze są cycki?